Hannibal, uznany za mistrza sztuki wojennej, inteligentniejszy od Aleksandra i zdolniejszy od Napoleona Bonaparte, rusza na Rzym. Ta droga miała go ostatecznie zaprowadzić do największego triumfu jego życia, do najstraszliwszej klęski, jaką Rzymianie ponieśli z jego ręki. W walce, która przeszła do historii jako najsłynniejsza bitwa czasów starożytnych, przetrwała w pamięci ludzkiej ponad 2000 lat. Bitwie symbolu, która ma na imię Kanny. Rzym i Kartagina toczą wojnę o dominację w basenie Morza Śródziemnego. Pierwsza taka wojna, która została nazwana punicką, kończy się przegraną Kartaginy. Ale pojawia się Hannibal, syn dowódcy wojsk kartagińskich. Ojciec wpaja synowi nienawiść do Rzymu. Jako dziecko Hannibal zmuszony został przez ojca do złożenia przysięgi znienawidzenia Rzymu. Kartagińczycy zajmują południe Hiszpanii, gdzie złoża złota i srebra pozwalają im odtworzyć dawną potęgę. Powstaje tam miasto Nowa Kartagina. Ekspansja na północ doprowadza do zajęcia miasta Saguntu, sprzymierzonego z Rzymem, greckiego miasta państwa na obecnym wybrzeżu katalońskim. Hannibal tym ruchem prowokuje Rzym. Rozpoczyna się druga wojna punicka. Śmiały plan Hannibala wchodzi w życie. Rusza z 50-tysięczną armią i 37 słoniami bojowymi w kierunku Alp. Z wielkimi stratami przedostaje się przez Alpy. Tutaj wspomagają go wojska Galów. Kartagińczycy pokonują w dwóch bitwach pod Trebią w grudniu 2018 roku przed naszą erą i w czerwcu 2017 roku nad jeziorem Trazymejskim armię Rzymu. Otwierają sobie drogę do środkowej Italii. Rzym próbuje jeszcze raz powstrzymać Hannibala. Dochodzi do starcia pod Kannami. Naprzeciwko rzymskiej potęgi stanęła dwukrotnie słabsza armia kartagińska. Pomimo wcześniejszych dotkliwych porażek, morale armii rzymskiej jest znakomite. Siły liczyły 8 legionów rzymskich i liczne kontyngenty sprzymierzeńców z całej Italii. 40 000 legionistów, 40 000 lekkiej piechoty sprzymierzeńców oraz 6 000 jazdy. Armia kartagińska była skromniejsza i liczyła 32 000 ciężkozbrojnych, 8 000 lekkiej piechoty i 10 000 jazdy. Hannibal ustawia iberyjsko-galijską piechotę w centrum formacji łuku. W pierwszym etapie walki rusza jazda na skrzydłach. Kartagińczycy muszą wyeliminować jazdę rzymską, żeby plan bitwy mógł zostać zrealizowany. Rzymskie legiony ruszają w centrum i ich zadaniem jest silne uderzenie rozbić centrum Kartagińczyków.
Hannibal wydaje rozkaz powolnego cofania się lekkiej piechoty w centrum, dając przeciwnikowi poczucie zwycięstwa. Kartagińczycy tworzą powoli wklęsły łuk, w który powoli zanurzają się legiony. W tym czasie jazda kartagińska na lewym skrzydle rozbija kawalerię konsula Paulusa, wychodząc na tyły legionów. Szybkim manewrem uderzają na drugie skrzydło, wspomagając jazdę numidyjską i kończąc dzieło likwidacji jazdy rzymskiej. W centrum trwa walka legionów z kartagińską piechotą. Galowie i Iberowie ustępują, łuk z wypukłego staje się wklęsły, powoli domykając okrążenie. Na tyły armii rzymskiej wpada jazda kartagińska, domykając pułapkę. Wśród Rzymian wybucha panika. Pierwszy krok do rzezi, w której ginie 50 000 legionistów. Hannibal traci tylko 6700 ludzi, prawie 8 razy mniej niż Rzym. Klęska niewiarygodna. Pierwszy raz w historii, chyba ostatni, na taką skalę dwukrotnie mniejsza armia otacza i masakruje przeciwnika. Zwycięstwo jest kompletne. Klęska otwiera Hannibalowi drogę do bezbronnego miasta Rzymu. Rzymianie po serii zwycięstw Hannibala ukuli powiedzenie Hannibal ante portas, co oznacza Hannibal u bram, które do tej pory jest używane jako ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Kartagińczyk nie atakuje miasta, armia jest wyczerpana. Ważniejszą dla Hannibala sprawą było rozbicie Związku Italskiego i oderwanie plemion południowo-italskich od Rzymu. Wojna trwa. 4 lata później Rzym zdobywa sprzymierzony z Kartaginą Syrakuzy, w których ginie Archimedes, matematyk i filozof. Rzymianie przystąpili do podboju kartagińskich posiadłości w Hiszpanii. W 209 roku przed naszą erą zdobywają nową Kartaginę. A potem za radą Scypiona Afrykańskiego Starszego zaatakowali afrykańskie centrum kartagińskiego imperium, co spowodowało odwołanie armii Hannibala z Italii. Scypion Afrykański pokonał Hannibala w bitwie pod Zamą. Kartagina przegrywa wojnę. Hannibal musi uciekać. W Bitynii w 189 roku przed naszą erą popełnia samobójstwo, wypijając truciznę, by nie wpaść w ręce Rzymian. W 146 roku przed naszą erą Rzymianie niszczą Kartaginę i zrównują ją z ziemią.